Witam. W ostatnich 2 odcinkach mówiłem o kilku bardzo ważnych elementach, które pozwalają nam bić mocniej, czy też kopać mocniej. I były to synchronizacja, oddech siły, łańcuchy kinematyczne, impet oraz napięcie. I to, co sobie zrobimy dzisiaj, to przejdziemy do kolejnego bardzo ważnego elementu, nie wiem czy nie najważniejszego, którym jest szybkość. I teraz, dlaczego szybkość jest dla nas taka ważna? No wychodzi to chociażby ze wzoru, który także podawałem wcześniej, wzoru na siłę, a więc siła równa się masa razy przyspieszenie. I teraz, co to dla nas oznacza? Ano to, że abyśmy mogli bić mocniej, chcemy określoną masę wprowadzić w jak największą prędkość. I teraz, oczywiście, im większą masę wprowadzimy w jak największą prędkość, no tym dla nas lepiej. A więc musimy znaleźć taki kompromis pomiędzy tym, na ile mocno zwiększamy swoją wagę, masę oraz ocenić, jak szybko jesteśmy w stanie tę masę wprowadzić w ruch. Oczywiście może to też zależeć od kategorii wagowych. Jeżeli ktoś startuje w zawodach, no to on wtedy ma określoną masę i do niej będzie musiał dopasować swoją szybkość. Musimy także tutaj wiedzieć, w jaki sposób budować masę, w jaki sposób budować siłę, jakie są zależności pomiędzy nimi oraz w jaki sposób z nich korzystać, żeby nie tracić na szybkości. I teraz jest to tak naprawdę bardzo obszerny materiał i ja będę starał się to omówić w kolejnych odcinkach, jak pracować nad siłą, nad masą, jak je zwiększać, tak żeby one nie psuły naszej szybkości. Natomiast dzisiaj skupimy się przede wszystkim na pracy nad samą szybkością. I teraz taką pierwszą rzeczą, którą musimy wiedzieć o budowaniu szybkości, jest to, że ma ona bezpośredni związek z umiejętnością rozluźniania i przypinania mięśni w określonej fazie ruchu. Ponieważ nie możemy być cały czas spięci. Tak naprawdę, jeżeli chcemy móc wykonywać szybkie ruchy, to musimy nauczyć się rozluźniać. Ponieważ im jesteśmy bardziej spięci, ten ruch jest wolniejszy. I teraz tak naprawdę przypięcie to jest tylko ten ostatni odcinek, ten ostatni ułamek w końcowej fazie ruchu, gdy się przypinamy. Poza tym chcemy być rozluźnieni. I teraz, abyśmy mogli się rozluźniać, wiedzieć, kiedy mamy się rozluźnić, musimy wiedzieć, co to są mięśnie agonistyczne oraz antagonistyczne. Ponieważ one tutaj odgrywają bardzo dużą rolę. Mięśnie agonistyczne to są te mięśnie, które w danym ruchu, w danym uderzeniu czy też w danym kopnięciu odpowiadają za dany ruch, a więc to one się w tym momencie aktywują. Natomiast mięśnie antagonistyczne to są te mięśnie dla nich przeciwstawne, które my chcemy, żeby były w tym momencie rozluźnione. I takim prostym przykładem dla nas są mięśnie naszej ręki, czyli biceps i triceps. A więc jeżeli bym chciał wykonać określony ruch, którym byłoby zgięcie mojej ręki, to biceps byłby dla mnie mięśniem agonistycznym, natomiast triceps byłby dla mnie mięśniem tym przeciwstawnym, antagonistycznym. A więc to biceps wykonuje pracę, a triceps się rozluźnia. A więc chcąc być szybkim, musimy nauczyć się panować nad tym, które mięśnie są agonistyczne, a więc te, które chcemy aktywować, oraz które mięśnie w danym ruchu są mięśniami antagonistycznymi, czyli tymi przeciwstawnymi, które chcemy rozluźniać. Ponieważ jeżeli tego nie zrobimy i zepniemy równocześnie wszystkie nasze mięśnie, no to nie dość, że bardzo spowolnimy swój ruch, a więc nie ma mowy o uzyskiwaniu dużej szybkości. Poza tym taki stan potrzebuje dużo więcej energii od nas. Zapotrzebowanie na tlen jest dużo większe, przez co jeszcze bardziej się męczymy, jeszcze szybciej. Ok, jak więc pracować nad naszą szybkością, nad szybkością naszych uderzeń, kopnięć, naszych technik? Odpowiem Wam na pewnym takim przykładzie i myślę, że to będzie w pewien sposób odzwierciedlało tendencję, która bardzo często jest widoczna u wielu trenujących osób. Dostałem jakiś czas temu e-mail, w którym pewien chłopak poprosił mnie o to, abym dał mu
określony zestaw ćwiczeń, różnych ćwiczeń w oparciu także o przyrządy i tak dalej, które sprawią, że stanie się on szybszy. Ok? I teraz do tego swojego maila załączył filmik, w którym wykonuje serię różnych obron przed uderzeniami, przed kopnięciami. I pokażę teraz jedną z opcji, które wykonywał i zastanówcie się, co tu możemy sądzić. Ok? Zobaczcie. Obrona przed kopnięciem. Ok? Coś takiego. No to teraz ja się pytam, czemu to ma służyć? Czemu ma służyć taki trening? Skąd to się w ogóle wzięło i dlaczego jest to powielane przez wiele osób? Tak naprawdę widziałem to przede wszystkim u krawerów, nie wiem jak w innych systemach, ale zastanów się, jaki efekt treningowy chcesz uzyskać, trenując w ten sposób. Na co to coś ma się później przełożyć. Ok? Jeżeli trenujesz w ten sposób i później chcesz zestaw ćwiczeń, to przepraszam, jakie ćwiczenia ja mu teraz mam podać, żeby on stał się szybszy? Mam mu powiedzieć, zrób serię, nie wiem, przysiadów, wyskoków, czegoś jeszcze, różnych ćwiczeń i to sprawi, że później będziesz szybszy? To jest dokładnie tak samo, jakby kierowca Formuły 1 wrzucił jedynkę, pierwszy bieg, zaczął jechać i zastanawiał się, co tu zrobić, żeby być szybszym. Dlaczego ja nie mogę jechać szybciej? No wrzuć dwójkę, trójkę, czwórkę i tak dalej. Jedź szybciej. Jeżeli trenujesz w ten sposób, no to na jakim etapie chcesz, aby twoja technika była tutaj szybsza? Problem jednak jest taki, że jeżeli chcemy trenować szybko, okay, a więc uderzać, kopać szybko, przeprowadzić w ten sposób swój trening, to taki trening jest bardzo ciężki i męczący. Bo tak naprawdę, jeżeli bijemy szybko, ostro, mocno, trenujemy w ten sposób, to szybko siadamy. I niestety wiele osób jest zbyt leniwych, aby poprowadzić w ten sposób swój trening. A więc co robią? Trenują na 1/4 gwizdka, trenują tak jak pokazałem, a później szukają jakichś złotych środków, które mają sprawić, że staną się szybsi. Szukają czegoś, co zrobi to za nich. Ok? Przykro mi, ale nie ma takiej możliwości. Jeżeli chcesz pracować szybko, bić, kopać szybko, musisz trenować szybko. Pamiętaj, że gdy zastanawiamy się nad budowaniem naszej szybkości, uderzeń i kopnięć, to musimy pamiętać o tym, że mamy w naszym ciele mięśnie wolno i szybko kurczliwe. Ok? Jeżeli chcę pracować szybko, uderzać szybko, muszę wiedzieć, że za tą pracę odpowiadają nasze mięśnie szybko kurczliwe. A mięśnie szybko kurczliwe aktywują się, rozwijają się w momencie, gdy pracujemy szybko. Tak więc jak trenujesz, tak reagujesz. Jeżeli twoja praca, twoja walka z cieniem na przykład, czy praca z partnerem polega na tym, że robisz no to przykro mi, ale nigdy nie będziesz szybki, ponieważ ta praca tego nie sprawi. Skup się na tym, aby aktywować swoje mięśnie szybko kurczliwe, a więc pracuj szybko. Bardzo fajnymi ćwiczeniami do uzyskiwania szybkości jest, o dziwo, zwykła walka z cieniem. Okay? W walce z cieniem możesz naprawdę pozwolić sobie na szybkie przemieszczanie, na szybkie wykorzystywanie uderzeń, kopnięć, na pełną amplitudę ruchu. Możesz to wykonywać bez obaw. Nie trafiasz tutaj w żaden zamknięty cel, więc nic ci tutaj nie grozi niejako. Także to jest bardzo dobra praca. Natomiast jeżeli potrzebujesz jakiś punkt odniesienia, to też niech to będzie coś lekkiego, na przykład sznurek zawieszony albo jakaś kartka, w którą będziesz sobie po prostu mógł włożyć swoją siłę. Także zapomnij o tym, że trenując wolno, byle jak, dostaniesz później zestaw ćwiczeń, który cudownie sprawi, że wrócisz do tej pracy i będziesz szybki. Chcesz trenować szybko? Chcesz być szybki? Trenuj szybko. Koniec, kropka. Nie ma innej możliwości. I jeszcze jedna rzecz. Pamiętaj o oddychaniu. Bardzo często jest tak, że ktoś próbuje przyspieszyć swoje ruchy
ale wskutek tego przyspieszania zamyka swój oddech i pracuje na bezdechu. Tak też nie może być, bo to nie o to tutaj chodzi. Bardzo szybko też siądziemy. Także pamiętaj, że bicie szybko nie oznacza pracy na bezdechu. Oddychaj, wykorzystuj przeponę do swojej pracy. Chciałbym tutaj jeszcze poruszyć bardzo ważną rzecz, czyli wykorzystywanie różnych obciążeń w celu zwiększenia szybkości. I tak naprawdę, gdy w grę wchodzi jakieś obciążenie, to kontrolę nad naszą szybkością ruchu przejmuje nasz system nerwowy. Okay? System nerwowy będzie tutaj decydujący i on będzie odgrywał bardzo ważną rolę. I teraz powiem dlaczego. Jeżeli weźmiesz na przykład dwie duże handle, okay, i zaczniesz wykonywać ruchy, to system nerwowy zacznie oceniać, czy to obciążenie, którym dysponujesz, jest bezpieczne dla naszego ciała. I jeżeli system nerwowy oceni to jako coś niebezpiecznego, to nie pozwoli ci przede wszystkim wykonywać szybkich ruchów, ale także zacznie je skracać. Ponieważ dla niego pełna amplituda ruchu przy tak dużym obciążeniu i jeszcze przy próbie uzyskiwania dużej szybkości będzie po prostu niebezpieczna. I on na to nie pozwoli. A więc tak naprawdę w założeniu, chcąc uzyskać większą prędkość, robisz coś przeciwnego. Ponieważ twój system nerwowy działa po prostu w ten sposób, że zacznie ci to ograniczać. A więc uzyskujesz efekt odwrotny do tego, który zamierzałeś. Także nie jest to, uważam, dobra droga do tego, aby budować swoją szybkość. Oczywiście, gdy odstawisz na chwilę te handle, będziesz miał wrażenie, że uzyskałeś bardzo dużą szybkość, ponieważ ręce nagle zaczną szybko pracować, ale tak naprawdę jest to efekt bardzo krótki i za kilka godzin, czy tam na drugi dzień wszystko wraca do normy. A więc osobiście nie polecam tego typu treningu. Jeżeli jednak upierasz się, aby dociążać swoje ręce, to musisz to zrobić takim ciężarem, który system nerwowy oceni jako bezpieczny. A więc musi to być bardzo mały ciężar. Coś naprawdę niedużego. Pół kilo. To są mniej więcej te wartości. Ponieważ jeżeli znowuż system nerwowy oceni, że jest to dla niego niebezpieczne, będzie cię ograniczał, będzie zwalniał, będzie skracał ruch. Jeżeli natomiast mądrze dobierzesz ciężar, okaże się, że system nerwowy pozwoli ci na to, aby ta amplituda ruchu była większa, pozwoli ci na większą szybkość i wtedy ma to jakiś sens. I teraz jeżeli chodzi o obciążenie na nogi, to zasada jest tutaj taka sama. A więc chcesz używać wagę, znowuż tak dobraną, aby system nerwowy pozwolił ci na odpowiednie ruchy. I teraz musisz brać jeszcze pod uwagę jedną bardzo ważną rzecz, ponieważ jeżeli zbyt mocno dociążysz swoje nogi, to gdy ściągniesz później te odważniki, to owszem, będziesz miał wrażenie bardzo szybkiego ruchu, bardzo szybkich kopnięć, ale stracisz tak naprawdę precyzję i celność. A więc ta noga będzie po prostu leciała, ale niekoniecznie tam, gdzie ty chcesz, ponieważ ta precyzja, to czucie techniki będzie zaburzone. A więc jeżeli chciałbyś postawić komuś puszkę na głowie i ściągnąć ją obrotówką, no to może być problem, bo trafisz go w głowę. Fakt, puszka i tak spadnie, no ale twój kolega cię za to nie polubi, prawda? Teraz kolejna sprawa. Nigdy nie buduj szybkości kosztem techniki. Bardzo często jest tak, że ktoś próbuje wykonywać bardzo szybkie ruchy, ale tak naprawdę bardzo skraca swoją technikę, niszczy ją. Okay? Ponieważ skrócenie ruchu daje mu wrażenie tego, że jest po prostu w pewnym momencie dużo szybszy. Natomiast nie może to być droga, którą chcemy. Przede wszystkim dla ciebie najważniejsza jest technika, to w jaki sposób ją wykonujesz. A więc pełny zakres ruchu, pełna amplituda, wyprowadzanie tak jak trzeba, ładne to wszystko ma być. I dopiero na tej bazie budujesz swoją szybkość. A więc przyspieszaj do tego momentu, dopóki twoja technika nadal jest poprawna. Dzięki.
Już na sam koniec poruszę jeszcze kwestię stosowania różnych obciążeń, głównie na kończyny, w treningu walki. Wiecie dobrze, że moim takim głównym treningiem jest trening z odważnikami kettlebell oraz z gumami. I jeżeli trening z odważnikami jest tutaj jasny, no to dostaję często pytania, dlaczego akurat gumy treningowe i dlaczego przedkładam trening z gumami nad trening z obciążeniem w rękach na przykład, czy też na nadgarstkach. Widzę to w ten sposób. Jeżeli wyprowadzam uderzenia z rękoma, które są obciążone w nadgarstkach, czy też trzymam jakiś ciężar w nich, to w momencie, gdy wyprowadzam ruch, tak naprawdę grawitacja powoduje, że siła ciążenia idzie w dół. Czyli bijąc, tak naprawdę całe moje ciało kontroluje nacisk, który skierowany jest w dół. Niezależnie od tego, co robisz. Natomiast to, co nas interesuje, to ten kierunek ataku, prawda? A więc chcę poddać moje ciało takiemu oporowi, z którego będę korzystał. Ponieważ jeżeli mam obciążone ręce i stabilizuję w ten sposób tutaj ciężar, no to tak naprawdę kształtuję coś, co niekoniecznie będzie później przeze mnie wykorzystywane. Ten typ ruchu nie będzie przeze mnie wykorzystany. Natomiast jeżeli właśnie mam gumę, to jestem w stanie w taki sposób ją sobie ustawić, że będę generował te opory, które są dla mnie tutaj najlepsze. A więc w tych kierunkach, w których ja rzeczywiście biję. I teraz mogę je stosować zarówno na ręce, mogę je stosować na nogi, stosuję też na tułów. Jeżeli sobie zobaczymy na typ pracy i przypomnimy sobie to, co mówiłem o łańcuchach kinematycznych, to ten ruch, który tutaj wykonuję, to jest bardzo fajny przykład łańcucha niesymetrycznego. I dając te opory, super mogę go przerobić. Także to jest jak gdyby bardzo duża zaleta. Oczywiście stosując także gumy, gdy wyprowadzam uderzenia, bardzo dobrze muszę stabilizować moje ciało, zwłaszcza nogi, ponieważ złe ustawienie zaraz powoduje, że będę latał. Okay? Dlatego jak gdyby samo ustawienie nóg już będzie korygowane przez to, że używam gum. Świetnie też mogę tutaj zaakcentować sobie zarówno fazę ruchu ekscentryczną, koncentryczną, jak i izometryczną. Także zalet uważam z treningiem z gumami jest dużo więcej niż zalet z obciążeniem w rękach. Poza tym takie gumy bardzo łatwo jest sobie zrobić. Trzeba po prostu dobrać tylko odpowiedni naciąg, żeby one nie były za twarde. Jeszcze chyba są do kupienia akurat te gumy na centrumkb.pl, ale jeżeli nie, to żaden problem, każdy może sobie takie gumy zrobić. Zrób, przetestuj i sprawdź, czy to, co mówię, rzeczywiście ma uzasadnienie. Uważam, że ten typ treningu akurat mi pomaga. Bardzo dobrze się czuję po takim treningu i świetnie mi się on przekłada później na uderzenia i kopnięcia. Jeżeli będziecie zainteresowani tego typu treningiem, to mogę nagrać taki obszerniejszy materiał, w jaki sposób je używam, w jaki sposób dociążam, jakie kąty układam. Więc jeżeli będziecie zainteresowani, to proszę o info w komentarzach, żebym wiedział, czy mam się za to zabrać. Póki co dziękuję i pozdrawiam.